Do startu przedstawia podcast Luźni w kroku. Prowadzi Ultradziku. Serdecznie zapraszamy. Witajcie w biegowym podcaście Do startu Luźni w kroku, w którym będziemy brać na tapetę różne okołobiegowe i biegowe niuanse, rozbierać je na części pierwsze i serwować Wam jako fajne patenty, przygody i różne ciekawostki. Mamy nadzieję, że coś z tego fajnego wyciągniecie. W dniu dzisiejszym zaczniemy rozpracowywać temat biegania w Polsce. Ja nie bez kozery ubrałem sobie tutaj koszulkę ładną z orzełkiem. Mimo że nie powołano mnie do kadry biegowej, ani nasza kadra nie gra też żadnego meczu o wszystko. Mój gość, też drugi Michał, też ładnie ubrany na czerwono. Dzień dobry. My w patriotycznych kolorach. Może się przedstawimy. Ja jestem Michał, Ultradziku. Człowiek, który znany jest z tego, że się na niczym nie zna i który umiłował bieganie górskie, nadasfaltowe, różne dziwne maratony. A po mojej drugiej stronie dla tutaj rozróżnienia też drugi Michał. Walczewski tym razem, maratonypolskie.pl. Jestem znany z tego, że nogi bolą mnie bez względu na to, czy biegnę po asfalcie, czy w terenie. No, czyli mamy jakieś tutaj już wspólne cechy, czyli bolące nogi, ale to może jest kwestia też naszego wieku, ale o tym będzie w innym odcinku. Ja jeszcze tutaj uzupełniając historię Michała, powiem, że jeżeli nie trafiliście jeszcze na portal maratonypolskie.pl, to pewnie traficie, bo tam jest takie fajne rozwiązanie jak kalendarz biegów i praktycznie podejrzewam, że większość z Was już z niego korzystała, planując sobie różne biegi po Polsce lub za granicą. Ja przynajmniej tak często robiłem, a dzisiaj właśnie zajmiemy się bieganiem po Polsce naszej kochanej, gdzie bursztynowy świeżo i gryka jak śnieg biała. Michał, ty masz oprócz swojego portalu prowadzisz też blog, na którym ruszyła fajna akcja, która się bardzo fajnie wpasowuje w dzisiejszy temat, o nazwie Mała Polska, czyli o bieganiu, o fajnych miejscach w Polsce. I to chcielibyśmy dzisiaj poruszyć i przedstawić, jakie są fajne miejsca w Polsce, gdzie warto biegać w Polsce, no i po co w sumie tak biegać po Polsce, jak można biegać na przykład za granicą. No po Polsce jest najfajniej, bo po pierwsze jest blisko, po drugie jest swojsko, a po trzecie Polska to jednak jest miejsce, od którego zaczynamy naszą biegową przygodę, bo żeby jednak wyjechać za granicę, to najpierw się trzeba już tych pierwszych takich biegowych kroków nauczyć, a gdzie nie lepiej się uczyć jak u siebie albo w bliskiej okolicy, kiedy jak się zmęczymy, to nawet pieszo do tego domu jednak dojdziemy. No dokładnie, najlepiej za stodołą gdzieś, nie? Żeby mieć blisko. Okej, no to jest jakby jasna sprawa, że zaczynamy od Polski, bo tu mamy najbliżej i jakby znamy te tereny. I z własnego doświadczenia, albo z tego, co słyszałeś, albo z tego, co wiesz, bo ty mega dużo podróżujesz po Polsce, w mega wielu biegach bierzesz udział. Jakie są fajne tereny w Polsce, które można wybrać jako taki kierunek do zwiedzania biegowego? Może nawet nie do startowania, bo nie mówimy tu o biegach stricte konkretnych, tylko jakie są fajne tereny, które, nie wiem, jak biegłeś, to cię zaskoczyły? Ja myślę, że pytanie jest bardzo podstępne i nie da się na nie odpowiedzieć. Tak jak nie da się odpowiedzieć na pytanie, a jakie są fajne samochody. Nie? Ja myślę, że to jest tak, że ci, którzy mieszkają w górach, największy fan będą mieli, jak będą biegali po plaży nad morzem. Ci, którzy biegają nad morzem, to wszystkich, których znam, mówią, tak nas ciągnie w góry. Tam w górach to się po prostu tak fantastycznie biega. Ja kiedyś byłem zdziwiony, jak po raz pierwszy miałem przyjemność biegać po jakichś rozlewiskach Wisły na przykład, gdzie wszędzie mokro, wszędzie trawa, jakieś ścieżki i tak dalej, a ja do tej pory mieszkałem tylko w dużych miastach, nie? I nagle dzicz. I nagle patrzysz, a tutaj kurczę kończy się droga, wchodzą jakieś zwierzęta i w ogóle najważniejsza rzecz w treningu to, żeby się nie zgubić, jak ja znajdę trasę, drogę do domu. Więc ja myślę, że dla każdego będzie to troszkę coś innego, co go będzie w tym bieganiu gdzie indziej kusić. Bo zaczynać oczywiście będziemy pod domem, te pierwsze treningi pod domem, żeby złapać jakąś formę, żeby nabrać takiej pewności siebie, że kurczę, mogę, ta fascynacja, nie wiem, czy ty pamiętasz, bo ty już teraz w setkach kilometrów biegasz, ale kiedyś była taka fascynacja na początku, czy 5 kilometrów przebiegnę i wracasz do domu, mówisz, jutro przebiegnę 7,
a może za miesiąc już dycha i będę się wszystkim chwalił, że dycha. No to te pierwsze dystanse najlepiej właśnie koło domu biegać i myślę, że sama trasa nie ma takiego znaczenia jak to, że kurczę, biegniemy, zaczęliśmy, coś tam nam się udaje, ale kiedy tą pierwszą pewność siebie złapiemy, to wtedy faktycznie zaczynamy się zastanawiać, jak gdzie by tu pobiec. Nie? Biegacze mają o tyle, moim zdaniem, gorzej od na przykład rowerzystów, że ich zasięg mimo wszystko jest troszkę ograniczony, prawda? Jeżeli chcesz wybiec z domu, no to nawet na takim już jak jesteś poziomie takim, że biegasz te maratony, no to dystans na treningu powiedzmy 20-25 km więcej, nie, no bo taki trening nie ma sensu, no to ten twój zasięg treningowy jest 10-12 km. Ja kiedyś cierpiałem na taki problem, że z domu do lasu miałem 7 km. No a samochodem do lasu po to, żeby pobiegać, nie chciało mi się jeździć. Bez sensu, to uwłacza godności naszego Więc, biegacza. żeby pobiegać po lesie, musiałem zrobić 14 km po polu, w słońcu, wieje, wiatr, nic ciekawego dookoła. 14 km po to, żeby parę kilometrów pobiegać po lesie i wracać znowu przez te takie odłogi do domu. Tak. No wspominałeś właśnie, czy pamiętam te czasy. Tak, oczywiście pamiętam. Ja nigdy nie zapomnę, jak ja akurat miałem bardzo blisko las, bo to był może, nie wiem, kilometr na dobiegnięcie do jeziora naszego tutaj w Tychach i do lasu. Jaka to była dla mnie frajda, kiedy ja pierwszy raz do tego lasu tam po pół roku biegania przebiegłem kółeczko, jeszcze spotkałem ludzi, którzy mi machnęli, ja nawet nie wiedziałem, że się odmachuję. Myślałem, że to, nie wiem, może ktoś znajomy akurat biegł. Więc tak, to na pewno była frajda. A taka konkluzja mi się nasunęła z tego, co mówisz, że faktycznie jest to trudniejsze niż u rowerzystów. Może troszeczkę takie jakby bieganie, bo mamy mniejszy ten zasięg, mniejszy kilometraż, ale to nas troszeczkę bardziej zmusza chyba do większego planowania, w sensie takiego do większego wyszukiwania w tej najbliższej okolicy, gdzie się akurat znajdujemy albo gdzie chcemy pojechać, tych paru miejsc, które można fajnie sobie jakby biegowo zwiedzić, tak? Czyli nie wiem, jakiś fajny pomnik przyrody, jakieś fajne, ciekawe miejsce, no bo jakby to wynika z tego naszego zasięgu. Aczkolwiek no, wiem, że tutaj sprytnie uciekłeś mi od tego pytania, jakie są ładne, fajne miejsca w Polsce, ale ja bym tutaj dalej podrążył i przynajmniej tak, nie wiem, ja też mogę parę miejsc polecić, przynajmniej te, w których mi było dane pobiegać sobie i chociażby na przykład, nie wiem, zacząłeś o takich dzikich terenach, rozlewiskach na przykład, które są piękne i które myślę, że takie naturalne tereny to chyba każdy z nas lubi, zwłaszcza ci, co mieszkają w miastach, uciec po prostu na 1, 2, 3 dni i pobiegać sobie w naturalnych terenach. I to na przykład dla mnie dużym zaskoczeniem było, jak kiedyś byłem w Borach Tucholskich. Piękne okolice, rozlewiska, właśnie też lasy bardzo piękne, bo jakby takie czyste, tak jakby ktoś je wysprzątał, bo były tylko jakby drzewa, które było widać, no nie wiem, na kilometr w głąb. I praktycznie nie było poszycia jakiegoś takiego, więc nawet po tych lasach można było spokojnie biegać. Ostatnio też widziałem takie wideo znajomego, który po Biebrzańskim Parku Narodowym biegał, też piękne rozlewiska, mnie tam akurat nigdy nie było, więc no jakie miejsca możemy polecić? No bo ja na przykład też ostatnio czytałem, że bardzo fajna miejscówka biegowa dla takich amatorów jest na przykład na Mazurach, gdzie jest Wilczyszaniec, kwatera Hitlera, gdzie to jest bardzo fajna ścieżka naokoło, która ma tam 2,5 kilometra. I która po prostu przy okazji jakby tego biegania możemy też zaliczyć sobie zwiedzanie i taką poznać trochę historii. Ale to wiesz, to już jest takie treningowe zwiedzanie. Nie, to już planujemy, gdzie jedziemy, to nie jest tak z przypadku. Chociaż czasami na przykład zdarzało mi się też, że jechałem gdzieś i po drodze się zatrzymywałem, mówię, zrobię sobie tutaj dyszkę. Nie wiedząc, co jest w okolicy. Jeżeli chodzi o takie charakterystyczne miejsca, no to na pewno będą, wszelkie parki narodowe. Nie? Jeżeli tylko się da, to na pewno będą parki narodowe, bo z jakiegoś powodu ktoś je nazwał tymi parkami i coś tam musiało być w środku. Nie? Ja bym rozróżnił... Na pewno bym rozróżnił, czy jesteśmy poza miastem, czy w mieście. Bo jak wiesz, duże miasta też mają swoje charakterystyczne miejsca biegowe. Nie? Na przykład Las Kabacki w Warszawie, krakowskie Błonia, Malta w Poznaniu. Każde duże miasto takie swoje miejsca ma całkiem ciekawe, nie mówię, że nie ciekawe. Natomiast ich na pewno minusem jest to, że jednak tam często trenujemy. Nie? Jeżeli mieszkamy w Poznaniu, na przykład, to często uderzamy na Maltę. No i tych kółek to tam na tej 5-kilometrowej Malcie, jak się przez 2 lata, policzy, ile się zrobiło, to ja sobie wyobrażam, że wielu osobom może wychodzić to bokiem. Ale wsiadają w samochód,
czy w tramwaj, jak tam kto ekologicznie podchodzi, mogą sobie do rezerwatu Morasko wyjechać albo gdzieś jeszcze dalej i tam też pobiegać. Myślę, że biegaczy mimo wszystko ciągnie w dzicz. Nie? Czym większa dzicz, No, tym na fajniej. pewno. Myślę, Mam kolegę, który bardzo dużo po Puszczy Kampinoskiej biega i zaprasza mnie tam, ciągnie mnie już od kilku lat. Nigdy nie dojechałem, a mówi, że niby pod Warszawą, a potrafi taką dzicz znaleźć, że jeszcze on po kilku latach biegania tam, robienia dziesiątków kilometrów tygodniowo potrafi się zgubić. No, dokładnie. Właśnie to też jakby, bo jedną sprawą jest jakby wyjazd w dane miejsce i jakby bieganie już w tym miejscu docelowym, gdzie pojechaliśmy na przykład specjalnie biegać albo gdzie przy okazji jesteśmy na przykład na wakacjach czy w sprawach biznesowych. Ale piękne jest właśnie też w bieganiu to, że mimo, że biegasz po jakiejś tam swojej okolicy najbliższej albo po jakichś tam swoich terenach, to jesteś w stanie nawet odkryć właśnie na tych biegowych miejscach, gdzie niby już tą trasę znasz, jeszcze możesz odnaleźć dzięki bieganiu bardzo fajne nowe miejsca. Takim chociażby przykładem, nie wiem, z mojego życia jest to, gdzie co tydzień biegamy jakąś taką pętelkę po tutaj naszych Beskidach na Klimczok. I chyba po 3-4 latach biegania takiego cotygodniowego dopiero żeśmy się zorientowali, że przebiegamy dosłownie 3 kroki koło gruzów basenu i schroniska na Magurze, które jest no niestety słabo oznaczone, ale wygląda pięknie, bo po prostu jest basen, który był w 1945 roku zniszczony przez artylerię sowiecką. To był tam głównie właśnie żołnierze Wehrmachtu stacjonowali, no ale to jest takie wow, nie? Kurczę, my tu przebiegaliśmy tyle, nie? Dobra, no to mniej więcej wiemy, jak tutaj można sobie dobierać te miejscówki. W sumie poruszyliśmy też następne moje takie pytanie, co musi mieć taka idealna miejscówka biegowa. No chyba to już samo z siebie wyszło, ale może podsumujesz ładnie. No wiesz, to na pewno zależy od wielu rzeczy. Jak jest płasko, to jest łatwo. Nie? Łatwiej jest jak jest z górki. Jak jest też tak jest, że jak jest pod górkę, to będzie z górki. Niby teoretycznie, na górze żar. Chyba, że się po drodze zabłądzi i się 2 razy podbiega. No do idealnej miejscówki, ja myślę, że to jest bardzo zależne od charakteru. Niektórzy lubią tak, niektórzy lubią tak. Nie wszyscy, ja sobie wyobrażam, że nie wszyscy lubią biegać po lesie. Dziewczyny mogą się na przykład troszkę bać, tak? Więc warto znaleźć sobie jakąś grupkę i w kilka osób po tym lesie biegać. Można spotkać nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Wyobrażam sobie, że niektórzy mogą się tych takich zakątków troszkę też, wiesz, normalnie bać, bo to nie jest miejsce, w którym codziennie przebywamy i w sposób naturalny uciekać na stadiony. Stąd też, wiesz, są w Polsce akcje dosyć popularne biegania właśnie na stadionach, tak? Nie będę przytaczał tutaj teraz nazw, ale po samym mieście biega się bardzo trudno. Kiedyś miałem przyjemność mieszkać w Warszawie, w samym centrum. No to powiem ci, że żeby dotrzeć do jakichś terenów treningowych, w których można było sobie spokojnie pobiegać, to ja musiałem tracić godzinę czasu w jedną stronę, żeby wyjechać. Więc na przykład biegania w centrum Warszawy sobie nie wyobrażam i podejrzewam, że w wielu dużych innych miastach też jest ciężko. No chyba, że ktoś mieszka blisko dużego parku, tak? To wtedy okej. No to dokładnie podobnie jakby w mojej sytuacji, ale czy podobnie właśnie to czym zakończyłeś, czyli akurat ja mam przyjemność mieszkać powiedzmy kilometr od jeziora i jakby tutaj takich terenów leśnych u nas, więc jakby dla mnie ten trening zawsze odbywa się praktycznie naokoło jeziora, czy tam w naszych pobliskich lasach, ale jakoś podkusiło mnie pod koniec roku, przejdę się tak jak za starych dobrych czasów pobiegać po mieście. No i bardzo szybko mi przeszło, bo jakby te auta jeżdżące, ten jakby ten sprut spalin, to jeszcze był właśnie taki okres już zimowy się zaczynał, no i stawanie na wszystkich światłach po kolei, no to po prostu demotywuje, więc na pewno tutaj konkluzja jest taka, ludzie kochani, uciekajcie do lasu, w ładne, piękne tereny, gdzie się lepiej oddycha i czuje się, że się żyje. Okej, w takim razie powiedz mi, Michale, dlaczego lepiej zwiedzać biegowo? My to wiemy, ale może tak podsumujmy. Ja ci powiem, skąd to pytanie się wzięło. Ja zawsze wszystkim powtarzam i uwielbiam to w swoich wyjazdach jakichkolwiek, czy na wakacje, czy nawet gdzieś biznesowo, czy z rodziną, że ja praktycznie po 2 dniach w danym miejscu ja znam praktycznie wszystkie okoliczne tereny tego. Ja nie muszę zwiedzać tego przez tydzień, tylko ja pierwszego dnia wychodzę, nie wiem, z namiotu czy z pensjonatu, biegnę w prawo, pobiegam, nawet nie wiedząc co tam jest, drugiego dnia pobiegnę w lewo i ja praktycznie czuję się jak lokales.
I to jest dla mnie piękne po prostu, że myśmy nawet też kiedyś, może nie w Polsce, ale na przykład, nie wiem, byli w Paryżu i tak samo jakby wszystkie miejsca, które przewodniki mówią, że to trzeba zwiedzać przez tam 3 dni, to myśmy powiedzmy biegowo, oczywiście nie dokładnie, nie zagłębialiśmy się jakby do środka w historii, ale myśmy to zwiedzili z żoną w ciągu 4 godzin, łącznie z wieżą Eiffla. Tak, no bieganie myślę, że nadaje się do zwiedzania z 2 powodów. Po pierwsze, jednak poruszasz się na nogach, dzięki czemu ta dokładność zwiedzania jest bardzo duża. Każdy inny środek komunikacji, bo nogi też, jakby tak troszkę nagiąć teorię, to nogi też są środkiem komunikacji. Każdy inny środek komunikacji jest bardzo niedokładny. Czym coś jest szybszego, tym mniej widzisz, nie? Samolotem lecisz, nic nie widzisz. Samochodem... No, ostatnio leciałem, widziałem całe Alpy, także bardzo ładnie się ogląda. Chociaż wolałbym być na dole następnym oczywiście. razem pójdź do kabiny pilota i poproś, żeby latał trochę wyżej, bo za dużo widzisz. Jak wiesz, góry są za nisko, za blisko samolotu, to tak różnie może być. Z samochodu, jeżeli coś zwiedzasz, no to już tak kłopot, nie? Rowerem różnie. A jeżeli biegniesz, to wszystko zobaczysz, każdy kawałeczek, nie? Na każdym zakręcie się zatrzymasz, będziesz się zastanawiał, choćby żeby szukać drogi, wszystko zobaczysz. Oczywiście jeszcze bardziej dokładne jest spacerowanie, ale spacerowanie ma ten minus, że poruszasz się 2 razy wolniej niż biegnąc, takim swobodnym, troszkę szybszym truchtem i wtedy zwiedzasz w tempie 4 km na godzinę, a jak sobie biegniesz, to zwiedzasz 10 km na godzinę, 2 godziny, zrobisz 20 km. Jeżeli odejmiemy od tego czas poświęcony, żeby się zatrzymać, coś dokładniej pooglądać, zrobisz sobie taki trening 2 godziny, 15 km i naprawdę dużo zobaczyłeś. Nie? A żeby to z buta, marszem zobaczyć, byś musiał iść 3 godziny. No, dokładnie. Też mi się tak wydaje, tu fajnie jakby doszedłeś do tego wniosku, że bieganie jest chyba takim najbardziej doświadczasz jakby tego, co widzisz, najbardziej doświadczasz tej natury, okolicy, najbliżej jesteś właśnie tego swojego otoczenia, nawet bliżej niż na rowerze. Na rowerze jednak właśnie jedziesz szybciej mijasz, może więcej zwiedzisz faktycznie, no ale jednak już jesteś odseparowany od tej ziemi nawet, nie? No to już, ale to może tak. Już rowerem przez krzaki nie przejdziesz w lesie, tak? Tak, przebiegniesz, no. Dobra, a może teraz takie pytanie, które też się nasunęło, bardziej techniczne. Ty jakby na swoim blogu i biorąc udział w różnych zawodach i w Polsce i za granicą bardzo dużo kręcisz, nakręcasz filmów, robisz z tego fajne relacje i co byś poradził ludziom, którzy by chcieli właśnie też sobie coś ponagrywać filmiki z fajnych miejsc, pomontować, czy miałbyś dla nich jakieś rady odnośnie, nie wiem, sprzętu, odnośnie oprogramowania, odnośnie jak się do tego zabrać, czy bardziej iść na żywioł, wziąć swoją komórkę, bo komórkami teraz też można cuda robić i puścić wodze fantazji biegowej. Jeżeli chcesz komuś pokazywać to, co kręcisz, to odpowiedź jest bardzo łatwa, chociaż pytanie zadałeś jak zwykle bardzo otwarte i mógłbym, 2 godziny o tym rozmawiać. Tu mam na szczęście taki, jakbym nie za bardzo się rozgadywał, to jest właśnie taki akurat pominacz. pytanie jestem w stanie skomentować jednym zdaniem. Kamera GoPro ma swoje minusy, ma swoje denerwujące minusy. Ja już mam chyba 5. kamerę pod rząd GoPro. Testowałem też kilka innych kamer i bez porównania. Kamera GoPro przede wszystkim ma fantastyczną stabilizację, nic więcej nie potrzebujesz, możesz kręcić z ręki, ma fajne oddanie kolorów, ma całe wsparcie, ten asortyment dla gadżeciarzy i tak dalej, ale nic więcej nie potrzebujesz, kupujesz kamerę GoPro, bierzesz ją w kieszonkę, jeżeli biegasz po górach z plecakiem, wkładasz sobie w boczną kieszonkę, nic więcej naprawdę nie potrzebujesz. Oczywiście później kwestia montażu, tak? Bo zawsze nagramy za dużo materiału niż chcemy wykorzystać w filmie, więc w czymś to trzeba montować, ale to już jest dłuższa przygoda na początku, jak będziemy po prostu chcieli nagrać, jak startujemy, jak gdzieś tam przebiegamy przez jakiś most. Polecam kamery GoPro. Wiem, że nie są najtańsze, ale nie dajcie się skusić tańszą kamerą, które możecie kupić gdzieś tam w promocjach za 699 zł, za 399 zł, jakieś dziwne marki. Kamery GoPro, takie 2 sprzed 2 generacji temu, bo też nie mówię, że trzeba najnowszą kupować od razu 11, czy już pewnie się 12 zbliża, ja mam 10. 2 generacje w przód, spokojnie, poniżej 2000 zł, 1600 kupicie. Wiem, że to jest wydatek, ale wystarczy wam na dobre kilka lat, a przede wszystkim będziecie zadowoleni z jakości,
którą otrzymacie. I teraz troszkę mi jest głupio, że tak tą markę promuję, prawda? Ale naprawdę zasłużyła sobie na to, pomimo kilku irytujących rzeczy, które w sobie ma i których naprawdę nigdy nie zdzierżę, tak jak wieszanie się kamery. Ona się potrafi zawiesić i ty jesteś teraz... Jeżeli biegniesz i ci się kamera zawiesi, nic złego się nie stanie, ale wyobraź sobie, wbiegasz na metę maratonu w Berlinie i kamera ci się zawiesiła, nie? Albo biegniesz sobie gdzieś fajnymi ostępami leśnymi, przebiega stado saren z jeleniem, który do ciebie mruga okiem, tak, a ty nagle nic nie masz. Tak, żeby się jakby tutaj stało zadość wszystkim obowiązkom, to poinformujemy, że nastąpiło lokowanie produktu, za którego... Ale niechcący. Za które to lokowanie nie dostaniemy ani złotówki, no ale po prostu jeżeli warto coś polecić, to fajnie właśnie usłyszeć od kogoś, kto coś takiego używa. I chyba każdy z nas też wie, też oglądał filmy, nie ma chyba nic bardziej denerwującego niż trzęsący się obraz, a my biegacze niestety biegnąc to się siłą rzeczy trzęsiemy, więc tutaj nie ma dróg na skróty, są różne gimbale do komórek, ale to jest... Wtrącę ci się. Gimbale mają ten minus, że bardzo długo się uruchamiają na przykład. I te sarny, dziki zdążą już dawno wybiec ci z pola widzenia, tak? Nie zdążysz kamery, jeżeli spadniesz z mostu, gdzieś tam, wiesz, 30 metrów będziesz leciał do Wisły, bo ktoś cię zepnął, też nie zdążysz gimbala uruchomić, a GoPro jest szansa, że uruchomisz. Nie sprawdzają się ani jakieś nagłowe zaczepy. Ja kiedyś próbowałem takie pasy. Też GoPro zresztą były z asortymentu. No takie właśnie, pasy, że tu się do niczego się nie nadaje. To naprawdę do niczego się nie nadaje. Jeżeli biegniecie... No ale to kręcisz najczęściej z ręki? Czy ręki. jednak gdzieś... Z ręki. Mały, krótki statyw, lekki. Przyzwyczaiłem się na początku, wiesz, przez dobre 2 lata dziwnie mi było biec z kijem jakimś, nie? Że coś w ręku musisz. To strasznie, teraz już nawet nie zauważam, że sticka popularnego mam ze sobą i kamerę. Natomiast każdy element ciała, jesteś biegaczem, wiesz, wszystko się rusza. Jak biegniemy, po prostu się nam wszystko rusza. Ja nie wiedziałem, że ten punkt, który tu mam, bo te całe szelki polegały na tym, że tu się kamerę przypina, ja nie wiedziałem, że ten punkt cię tak rusza. On po prostu szaleje na wszystkie strony. Tego się później nie da ani oglądać, ani nie da się ustabilizować, bo to nie jest kwestia stabilizacji, to po prostu lata od sasa do rasa. Największym minusem chyba jest też to, że jakby troszeczkę masz mniejszy wpływ na to, co filmujesz. Tak? No, mając coś na ręce, no, chcesz coś pokazać, mijasz coś, jakby pokazujesz to, co chcesz pokazać, a nie całym ciałem nie musisz się odkręcać we wszystkie strony. Nic się nie sprawdza, stabilizacja w kamerze jest wystarczająca i robi mega cuda. No, także jak chcecie mieć fajne filmiki na TikToka czy inne socjale, to szybciutko do sklepu po GoPro. Dobra, na twoim blogu znalazłem taki jeden wpis, oczywiście wideo wpis na temat biegania po Modlinie. Opisałeś to jako jeden z dziwniejszych biegów w Polsce. No i to mnie zainteresowało i może nas też wszystkich zainteresowało odnośnie biegania po Polsce. Co tam było takie? No tak, bo to już jest taki etap wtedy. To była pandemia, to już były lata pandemiczne i to było takie wyszukiwanie dziwactw. Nie? Znaczy wyszukiwanie w ogóle czegoś, co się odbędzie albo odbywa. No to też, ale wtedy tak. Troszkę byłem przejedzony takimi zwykłymi maratonami. W ultra mi nie po drodze. Ty tam w te ultra uciekłeś, więc sam wiesz, jak to boli i jak bardzo jest wyczerpujące, ile trzeba włożyć, żeby coś wyjąć. Nie? A te moje takie dziwactwa, których zacząłem w pewnym momencie szukać, bo to nie tylko Modlin, polegają na tym, że biega się w naprawdę dziwnym miejscu. To był bieg nocny w twierdzy Modlin, który przebiegał po terenie twierdzy Modlin, ale aż przez 3 km w środku budynku. Bo tam się znajduje koszarowiec, tak? On ma tam chyba 2 km długości, w dodatku w nocy. On jest dosyć zrujnowany, a organizatorzy co roku, to jest chyba lipiec albo sierpień, wyznaczyli trasę w środku budynku i biegniesz po prostu przez łazienki, przez pomieszczenia, przez korytarze. Wszędzie ciemno, więc trzeba mieć czołówki. Staram się, żeby mi się nigdy nie śpieszyło do mety, bo czym bardziej ci się śpieszy, tym bardziej biegniesz z tymi wszystkimi osobami, którym też się śpieszy. Nie? Więc gdzieś tam ciągnąłem się w ogonie, tak że w końcu wszyscy znikli, zostałem tylko ja i budynek. I wiecie co, od lat miałem od czasu do czasu takie sny, że gdzieś biegnę i się gubię.
i po jakichś dziwnych miejscach biegnę. Wielu z was może miało taki sen. Nagle lądujecie gdzieś na jakichś poduszkach, fruwacie, przez okna przechodzicie, nagle wojna jakaś się dzieje, różne niestworzone, a ty ciągle po tym Modlinie biegasz. Tak zwane biegowe sny, nie? I jak wystartowałem w Modlinie, okazało się, że to mi się to miejsce śniło. Zgubiłem się, oczywiście, że się zgubiłem i bardzo się cieszę, wylądowałem w jakichś piwnicach, przez jakieś faktycznie dziury w ścianach przechodziłem. Ale powiedz mi, tam dużo osób startuje, bo z tego co opowiadasz, no to jeżeli przez pokoje przebiegacie, to normalnie przez drzwi, tak? Było kilkaset osób, ale tam jest start nawet nie falowy, co 30 czy co 15 sekund, następny, jak na biegach po schodach, nie? Następny, ale to i tak można albo dać się wszystkim wyprzedzić, nie? Albo starać się unikać takich grupek, bo wcześniej czy później biegacze są gadułami, nie? I ci, co najwięcej gadają, to zaraz sobie jakąś grupkę stworzą, w której będą opowiadać, co ich tam boli, nie? I dlaczego nie lubią biegać, a czemu taki drogi bieg i tak dalej. To tak troszkę uniknąć, gdzieś ich przepuścić i masz cały budynek dla siebie. Ale to na szczęście i ja, i ty... A inne dziwactwa, przepraszam, jeszcze tylko skończę, a inne dziwactwa to wiesz, bieganie po bagnach. Nie? Słynny bieg katorżnika, jest taki bieg w Sochaczewie też, gdzie potąd w rzece się brodzi przez wiele kilometrów, przez jakieś studnie przechodzi i to też jest bieg z kategorii właśnie dziwactw. Są dziwactwa, biegi tyłem, to wyobraźnia jest niesamowita, tak? Tak, jest tego mnóstwo. Są biegi, ja nie wiem, wiesz co, dla mnie to był jeden z najbardziej fantastycznych pomysłów, ale nie wiem, czy on jest dalej organizowany. Taki bieg w Warszawie, w Parku Młocińskim bodajże, gdzie na starcie deklarujesz, to bieg na 10 km, gdzie na starcie deklarujesz, jaki będziesz miał czas na mecie. I w zależności od tego, od tej twojej deklaracji, startujesz o różnej godzinie. Według teorii, gdyby to się zgadzało, to wszyscy biegacze na metę dobiegają razem. Nie? Więc jest zupełnie szalona historia, bo czym jesteś bliżej mety, normalnie, w normalnym świecie, tym jest luźniej, bo ten peleton jest bardziej rozciągnięty. A na tym fantastycznym biegu raz uczestniczyłem tylko. Była sytuacja, że czym byłeś bliżej mety, tym było coraz ciaśniej i na metę faktycznie wbiegało się już w tłumie. Tak jak mówisz, no wyobraźnia tutaj, wiesz, może ponieść organizatorów biegów, chociażby nawet Wings for Life, który jest jakby chyba znany już każdemu, gdzie jakby zmieniono całkowicie formułę, gdzie to nie ty biegniesz do mety, tylko meta ciebie goni, więc to jakby tych biegów też jest mnóstwo. I też naprawdę warto w takich biegach startować, jakby poczuć coś innego. My może dlatego mamy też takie doświadczenie, bo chyba ja i ty, że tak nie biegamy dla wyniku jako takiego, tylko bardziej dla przeżyć, więc ja się czasami śmieję, na przykład na tym moim bieganiu ultra, też nie jestem nigdy z przodu. Śmieję się, że jak zapłaciłem za 6 godzin, no to ja będę te 6 godzin wykorzystywał. Ja nie będę biegł 4 godziny, żeby mieć 2 godziny w plecy, tak? Tak pół żartem, pół serio. Ale... No tak, ten żart, ja teraz wszystkim wytłumaczę, ten żart polega na tym, że Michał nie biega 6 godzin, bo to za krótko, tylko jak już biegnie, to 20. No, zdarzyło się i dłużej. Ale to tak jak mówię, wszystko w limicie, żeby się tylko w limicie zmieścić. Bardziej chodziło właśnie też, chodzi mi o to, że jakby są różne powody biegania, tak? Podejrzewam, w tym Modlinie też była grupa harpaganów, którzy po prostu się ścigali przez te pomieszczenia, ale w sumie czasami można pomyśleć po co, jak można sobie po prostu pobiec powoli, pozwiedzać, zgubić się w piwnicy, po prostu mieć z tego masę fajnych doświadczeń i wspomnień. Michale, rozgadaliśmy się troszeczkę, kończymy, żeby tutaj nie zanudzić tym odcinkiem naszych widzów. Może takie jeszcze jedno krótkie pytanie podsumowujące. Mieliśmy oczywiście nie mówić o zawodach jako takich, chociaż już tu w sumie nazwy padły. Nie wiem, wymień 2, góra 3 zawody, które byś polecił takie w Polsce, gdzie warto pojechać właśnie i coś przeżyć fajnego. Mechanik samochodowy i nauczyciel, jeżeli chodzi o zawody. Okej, dobra, no i tym miłym akcentem podsumujemy, czy nie? Czy jeszcze rozwiniesz? Wiesz co, ja myślę, że po pierwsze byłoby to niesprawiedliwe pokazywać jakąś taką listę wyborów, nie? Bo każde biegi mimo wszystko są inne. Są położone gdzie indziej, organizowane w innym czasie, więc... Taka lista byłaby zbyt niesprawiedliwa, żebym się na nią zdecydował. No i bardzo dyplomatycznie wyszedłeś z tego pytania. Michale, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Miło się z Tobą gadało. Zapraszamy Cię też oczywiście do pogawędek na inne tematy, więc myślę, że będziemy kontynuować nasze spotkania. No i co? Gwoli tutaj podsumowania.
co już można powiedzieć? No biegajcie po Polsce. Polska jest piękna, jak długa i szeroka. Każdy powinien znaleźć dla siebie jakieś swoje fajne miejsce. Mamy mnóstwo miejsc i dla wielbicieli górskich przebieżek, Bieszczady, Sudety, Beskidy, i dla płaskoziemców, i dla asfaltowców. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Biegajcie, bądźcie patriotami, fajne miejscówki. Jeżeli wam się podobało, to coś tam skropcie w komentarzach, a my, jeżeli coś z tego fajnego wyciągniecie i będziemy wiedzieli o tym, że wam się w miarę podobało, to będziemy dalej was męczyć takimi podcastami. Dziękujemy bardzo. Dozo. Pobiegaliśmy sobie po Polsce, to czas na najbardziej krwiste kawałki z odcinka. Po pierwsze, primo, Polska mistrzem Polski, bo Polska biegowa jest piękna jak długa i szeroka i warto po naszej ojczyźnie sobie pokoportkować. Po drugie, sekundo, szukajcie, a znajdziecie. Polska oferuje tyle fajnych miejsc, że każdy znajdzie na naszym podwórku coś dla siebie. I asfaltowcy, i płaskoziemcy, i górale. Po trzecie, trio, ahoj przygodo! Biegajcie tam, gdzie was jeszcze nie było. Zwiedzajcie, poznawajcie nowe zakamarki. Piękną sprawą jest tak wybiec za zakrętu i wow, co to za widok. Po czwarte, quattro, GoPro rządzi. Jeżeli kręcić filmiki, to tylko GoPro i nie jest to żadne lokowanie produktu, tylko doświadczenie. Po piąte, bieganie rules. Biegnąc zwiedzisz więcej, szybciej, przyjemniej. Dlatego jeden Michał, jak i drugi Michał polecamy zwiedzać Polskę biegowo. Dozo.